Ale dzisiaj chciałbym, bo to mnie oczywiście najbardziej interesuje, chciałbym sprawdzić, czy ten oscyloskop w ogóle jeszcze działa. Wtyczka jest podłączona do sieci i teraz tak, tutaj mamy kilka pokręteł. To jest wyłącznik wyłączony, to wtedy ten zakres voltów na podziałkę ustawiamy według tej skali od 1 do 50 V. O, i teraz oscyloskop powinien być włączony, aczkolwiek musimy chwileczkę poczekać. Spróbuję może zapalić tylko jedną lampę, żeby jednak ten oscyloskop był oświetlony. Udało się nam nawet już tutaj jakiś pierwszy odczyt na tym ekranie osiągnąć. Wydaje się on sprawny. Czy rzeczywiście będzie sprawny przy różnych pomiarach? No, to już zobaczymy. Cześć, ostatnio udało mi się zdobyć do kolekcji taki bardzo fajny, nieduży, prosty, radziecki oscyloskop z przełomu lat 80. i 90., chyba nawet z początku lat 90. Zaraz to sobie zobaczymy, bo jest tutaj karta gwarancyjna. Bardzo ładny komplet, jest oryginalne opakowanie, jeszcze z naklejką. Jest samo urządzenie z taką prostą sondą. Tutaj nawet jest jeszcze zapasowy bezpiecznik do niego i tak jak sobie patrzyłem w tej instrukcji obsługi, bo jest tutaj też oryginalna instrukcja obsługi, tak jak sobie patrzyłem w tej instrukcji w spisie, co w takim komplecie powinno się znajdować, to wydaje mi się, że tutaj wszystko jest, nic nie zginęło. To jest oscyloskop, właściwie po rosyjsku oscyłograf radiolubiciela typ OML3M, czyli oscyloskop radioamatora typu OML3M. OML to jest chyba skrót od oscyłograf małogabarytny i lubicielski, czyli oscyloskop małogabarytowy, amatorski. To jest urządzenie amatorskie, nie ma co go porównywać z jakimiś bardziej zaawansowanymi modelami. No coś takiego, troszkę nowoczesna wersja tych naszych oscyloskopów, na przykład Mini 4 czy Mini 5. Tutaj czasem na kanale pojawia się taki stary z lat 70., chyba jeszcze z początku lat 70. czy z końca lat 60. pochodzący polski oscyloskop lampowy, jeszcze Mini 4. To jest już w porównaniu z nim jednak trochę nowocześniejsze urządzenie, aczkolwiek mniej więcej jeżeli chodzi o zakres pomiarów, które można nim wykonać, to mniej więcej coś podobnego. Dzisiaj nie chciałbym mówić tutaj dokładnie, nie chciałbym oglądać wszystkich funkcji, które ma ten oscyloskop. Tym zajmiemy się w oddzielnym odcinku, obejrzymy tam sobie także tę instrukcję obsługi, poczytamy trochę z tej instrukcji obsługi, spróbujemy się zorientować, co wszystkie te guziki i pokrętła tutaj oznaczają. Ale dzisiaj chciałbym, bo to mnie oczywiście najbardziej interesuje, chciałbym sprawdzić, czy ten oscyloskop w ogóle jeszcze działa. I pomyślałem sobie, że wyjmę tutaj z instrukcji obsługi taką karteczkę z napisem "Wнимание" po czerwoną rosyjską czcionką, czyli uwaga, i jest to taka bardzo skrócona instrukcja przeznaczona dla sprzedawców tego typu sprzętu, w jaki sposób sprawdzić, czy zaprezentować kupującemu w momencie sprzedaży, czy takie urządzenie w ogóle jest sprawne. Więc pomyślałem sobie, że wykorzystamy tę skróconą instrukcję. Ona nie ma tutaj żadnych szczegółowych opisów, co do czego służy, po prostu pokazuje, który guzik nacisnąć, co włączyć, żeby zobaczyć, czy cokolwiek tutaj na tym ekraniku się pokaże. I myślę, że dokładnie to dzisiaj zrobimy, a już dokładniejszym przeglądem tego oscyloskopu zajmiemy się w oddzielnym odcinku. Sprawdźmy jeszcze tylko datę produkcji. Tutaj jest w tej instrukcji, tak, tutaj jest gwarancja, talon gwarancyjny i jest tutaj data produkcji 15 maja 1991 roku, czyli można by powiedzieć, że jest to jeszcze urządzenie radzieckie, aczkolwiek już z ostatnich miesięcy istnienia Związku Radzieckiego, bo Związek Radziecki rozpadł się w grudniu 1991 roku, czyli tu jeszcze możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ciągle jeszcze z urządzeniem radzieckim. Nawiasem mówiąc, te oscyloskopy OML3M były produkowane w miejscowości Saratów nad Wołgą przez jeszcze wcześniej taką fabrykę, która nazywała się Zjednoczenie Produkcyjne imienia Sergo Ordzhonkidze. Sergo Ordzhonkidze, informacja dla młodszych, to był taki bliski współpracownik Stalina, który jak wielu współpracowników Stalina, bliskich ich dalszych, zakończył życie w dość niewyjaśnionych okolicznościach, chyba w 1937 roku. W każdym razie tak nazywało się to zjednoczenie, które wyprodukowało ten oscyloskop i ono istnieje do dzisiaj. Dzisiaj to się nazywa Saratowska Fabryka
produkcji urządzeń elektrycznych. Zresztą chyba nadal imienia Orджоникидзе. Po rosyjsku to jest Saratowski Elektropriborostrojitelny Zawod w miejscowości Saratów nad Wołgą, tak jak już powiedziałem. I takie oscyloskopy z kilkoma jeszcze innymi modelami gdzieś tam na początku lat 90. można było kupić na bazarach, bo Rosjanie, którzy wtedy przyjeżdżali do Polski, dosyć masowo tego typu urządzenia sprzedawali. No ja byłem wtedy już w późnym okresie licealnym i bardzo by mi się pewnie przydało takie urządzenie, ale nawet na takim bazarze nie było mnie na nie stać. Tym chętniej dzisiaj zaopatrzyłem się w taki oscyloskop, raczej jako urządzenie do kolekcji, aczkolwiek fajnie będzie, jeżeli będzie on sprawny, fajnie będzie, czy fajnie byłoby go od czasu do czasu do jakichś pomiarów, do jakichś prezentacji tutaj na kanale wykorzystać. No dobra, to sprawdźmy dzisiaj szybciutko, czy to urządzenie w ogóle jeszcze będzie działało. Obniżyłem troszeczkę kamerę, żeby ładnie było widać przedni panel tego oscyloskopu. Podłączę go do zasilania, ale nie bezpośrednio do listwy zasilającej, tylko podłączę go przez mój regulator napięcia Unitra Zatra, bo on jednak obniża troszeczkę tutaj napięcie do poziomu 220 V. No a jednak jest to stare urządzenie. Włączę teraz listwę zasilającą, włączę ten nasz regulator. Oscyloskopu jeszcze nie włączam, zobaczymy jakie są poszczególne kroki przewidziane w tej króciutkiej instrukcji obsługi. Nawiasem mówiąc, do tego oscyloskopu są też różne akcesoria. Widziałem na przykład taki zewnętrzny, malutki generator sygnałów, który można tutaj podłączyć do tego oscyloskopu. No ja go nie mam, jeżeli oscyloskop okaże się sprawny, to sobie też takiego generatora poszukam, bo fajnie będzie mieć komplet i też może wykorzystać do jakichś prezentacji, do jakichś eksperymentów. No i teraz zobaczmy, co jest tutaj napisane w tej króciutkiej instrukcji obsługi. Po pierwsze, uwaga, zabrania się podłączać napięcie sieciowe 220 V tutaj do tego wejścia Y. Przy pokazie demonstracji oscyloskopu marki OML kupującemu zalecamy przeprowadzić sprawdzenie jego gotowości do pracy, w nawiasie oscyloskopu, widocznie nie kupującego, według następującej metody. Podłączyć wtyczkę do sieci, napięcie 220 V, częstotliwość 50 Hz, mamy to już zrobione, wtyczka jest podłączona do sieci i teraz tak, tutaj mamy kilka pokręteł, to jest wyłącznik i zarazem potencjometr do ustawiania jasności obrazu, to jest pokrętło ustawiania ostrości obrazu, tutaj mamy pokrętło do ustawiania obrazu w pionie, tutaj mamy pokrętło do ustawiania obrazu w poziomie. Tutaj według instrukcji te pokrętełka powinny być postawione, tego na razie nie ruszamy, te pokrętełka powinny być postawione w środkowe położenie. Później to sobie oczywiście jeszcze doregulujemy. Teraz tak, tutaj mamy, te wszystkie przyciski służą do regulacji odchylenia pionowego, czyli tak naprawdę jest tutaj napisane, ile voltów przypada na podziałkę na ekranie. Ten ekran w pionie ma 6 takich malutkich podziałeczek o wymiarach takie kwadraciki 5 na 5 mm. No i w zależności od tego, który z tych przycisków wciśniemy, w takiej jednej podziałce będzie się pokazywać od 0,01 V do 50 V. Tutaj są, jak widać, po dwóch stronach dwie skale. Jeżeli ten dolny przycisk jest wciśnięty, to wtedy ustawiamy podziałkę voltów na właśnie, czy zakres pomiarowy voltów na podziałkę ustawiamy według tej skali od 0,01 do 0,5, a jeżeli ten przycisk jest wyciśnięty, wyłączony, to wtedy ten zakres voltów na podziałkę ustawiamy według tej skali od 1 do 50 V. Tutaj proponują, żeby wcisnąć tylko ten jeden przycisk 0,550, czyli w tej pozycji, jeżeli ten przycisk jest wyciśnięty, byłoby to 50 V na jedną taką malutką podziałkę. Teraz tutaj mamy te 5 przycisków od góry, to jest regulacja odchylania poziomego, czyli tak naprawdę regulacja, jaki okres czasu przypada na jedną taką podziałkę w pozycji poziomej. Tutaj mamy 8 takich podziałek, no i znowu możemy tutaj wybierać w zależności od tego, czy ten przycisk będzie wciśnięty czy wyciśnięty. Jeżeli będzie wciśnięty, to mamy mikrosekundy, jeżeli będzie wyciśnięty, to mamy milisekundy.
I mamy tutaj przy tych 5 przyciskach, to jest takie trochę skomplikowane w pierwszym momencie, kilka numerków. Jeżeli nic innego nie jest wciśnięte, tutaj mamy milisekundy, no to mamy 1, 2, 5 milisekund. Jeżeli wciśniemy ten przycisk, to będziemy mieć 0,5, 0,2, 0,1 milisekund. Jeżeli wciśniemy ten, to będziemy mieć 50, 20, 10, w zależności, który tu wciśniemy. A jeżeli wciśniemy ten przycisk, to będziemy mieć dokładnie tak samo, tylko że w mikrosekundach. Czyli będziemy mieć 1, 2, 5, wciskam to, mamy 0,5, 0,2, 0,1, wciskam to, mamy 52, przepraszam, 50, 20, 10. Natomiast tutaj na próbę tego oscyloskopu proponują, żeby wcisnąć po prostu tylko ten pierwszy górny przycisk, czyli w tej pozycji z tym przyciskiem wyciśniętym mamy 1 milisekundę. No i tutaj, tak jak jest napisane, wszystkie inne przyciski powinny być w pozycji wyłączonej. No i chyba są. Mamy tylko tutaj na tej regulacji odchylania pionowego wciśnięte 0,5 V na podziałkę i na tej regulacji odchylania poziomego mamy wciśniętą 1 milisekundę na podziałkę. Aha, tutaj jeszcze przegapiłem, jest napisane, żeby tę pokrętło synchronizacji przekręcić w skrajną prawą pozycję i tak samo to pokrętło, które reguluje długość tutaj obrazu, przekręcić również w skrajną prawą pozycję. No i teraz mamy oscyloskop właściwie gotowy do włączenia. Tutaj mamy wyłącznik, przekręcam tym pokrętełkiem do regulacji jasności obrazu, aż usłyszymy takie psztyknięcie. O, i teraz oscyloskop powinien być włączony, aczkolwiek musimy chwileczkę poczekać, aż lampa oscyloskopowa się rozgrzeje. Nie powinno to trwać dłużej niż minutę. Pojawiła się nam już tutaj kreseczka na ekranie. Teraz tym pokrętłem mogę obniżyć ten obraz do położenia środkowego. Tym mogę przedłużyć tę kreseczkę na ekranie. Tutaj mogę ustawić ostrość. Niech będzie tak. Tutaj jasność jest ustawiona do końca. Gdybym zgasił światło, może na chwilkę to zrobię. Zgaszę też tą drugą lampę. O, teraz byłoby to z pewnością dużo lepiej widać. Spróbuję może zapalić tylko jedną lampę, żeby jednak ten oscyloskop był oświetlony, ale żeby nie znikał nam obraz z wyświetlacza. OK. Czyli bardzo się cieszę, bo jak na razie wygląda na to, że oscyloskop działa. Oczywiście w tej chwili niczego tutaj nie pokazuje. Następnie tutaj w instrukcji jest napisane, żeby na chwileczkę wcisnąć ten przycisk. Linia powinna zniknąć, a po jego wyciśnięciu powinna się pojawić ponownie. To jest przycisk regulatora tak zwanego układu wyzwalania. To o tym sobie jeszcze w dłuższym odcinku opowiemy. Jeżeli on jest wyłączony w tej pozycji AFT, czyli AFTO, czyli automatycznie, to wtedy ten oscyloskop wyświetla tutaj linię. Nawet jeżeli nie jest podawany sygnał tutaj przez sondę, po prostu wyświetla wtedy linię rysowaną przez wewnętrzną podstawę czasu, a jeżeli wciśniemy ten przycisk w pozycję dłuższej, czy jakoś tak, w każdym razie sprawdzimy to w instrukcji, w pozycję oczekującą, to w tej chwili ten oscyloskop nie wyświetla żadnej linii tutaj, tylko oczekuje, aż będzie na sondzie podany sygnał spełniający ustawione tutaj warunki i on się dopiero wtedy wyświetli na ekranie tego oscyloskopu. Czyli ta funkcja powinna tutaj działać. No tak, tutaj jest napisane wyłączyć ten przycisk z powrotem w pozycję automatyczną, tak jak to jest zrobione. I wcisnąć przycisk 001 tego regulatora voltów na działkę. Przepraszam, może tak to zrobię. I jeżeli teraz dotknę tutaj do sondy, to zaczynają się nam pojawiać jakieś takie fantastyczne wzory na ekranie. Wziąć ręką za koniec sondy. No i na ekranie powinien się pojawić tutaj już jakiś odczyt, jakiś wzór.
wcisnąć na chwilkę ten przycisk regulacji pomiędzy milisekundami a mikrosekundami. Ten wzór nam się troszeczkę ustabilizował. Możemy go bardziej na środek ekranu dać. No i teraz wciskać kolejne przyciski tutaj na tej podziałce, na tej regulacji wychylania pionowego, voltów na podziałkę. O, i jak widać, coraz bardziej wyraźny staje się ten wyświetlany tutaj obraz. Mogę znowu przełączyć na milisekundy. Nawet jak widać, już zaczyna tutaj troszeczkę ta linia pokazywać jakieś drgania, jakieś oscylacje. Możemy nawet spróbować. O! Udało się nam nawet już tutaj jakiś pierwszy odczyt na tym ekranie osiągnąć. No i jest tutaj na koniec napisane, że jeśli wszystkie te, w cudzysłowie, polecenia zostają spełnione, no to można uznać, że urządzenie jest gotowe do pracy. Wyłączam w takim razie nasz oscyloskop. Sprawdziliśmy, że wydaje się on sprawny. Czy rzeczywiście będzie sprawny przy różnych pomiarach? No, to już zobaczymy. Bardzo się cieszę, bo nawet w tym króciutkim teście mogliśmy już bez zaglądania w instrukcję, chociaż to oczywiście też zrobimy, ale nawet dzisiaj bez zaglądania w instrukcję już poznaliśmy tutaj podstawowe funkcje niektórych tych przycisków, pokręteł. Już wiemy, że te przyciski służą do regulacji odchylenia pionowego, czyli voltów na podziałkę. Te 5 górnych przycisków służy do regulacji odchylania poziomego, czyli wybieramy tutaj okres czasu na podziałkę na osi czasu. Tutaj są jeszcze poniżej 2 przyciski, które mogły, ten na przykład aktywował wejście X, do którego mogliśmy podłączyć zewnętrzny generator. Tak jak powiedziałem, takiego generatora w tej chwili nie mam. Tutaj jest jeszcze jeden przycisk ze skrótami wnutr, czyli wnutrienni, czyli wewnętrzny, i wnierzny, albo wnierzni, czyli zewnętrzny. Wydaje mi się, że ten przycisk współdziała z tym przyciskiem trybu pracy oscyloskopu i jeżeli wciśniemy tutaj tryb żduszczy, czyli tryb wyczekiwania, tryb oczekiwania, to możemy wtedy tym przyciskiem wybrać, czy źródłem wyzwalania, czyli momentem rozpoczęcia pomiaru, będzie, tak jak w tej pozycji wyłączonej, badany oscyloskopem sygnał, czy jeżeli go wciśniemy, damy tutaj na sygnał zewnętrzny, to czy takim źródłem wyzwalania będzie właśnie zewnętrzny sygnał, na przykład z urządzenia podłączonego tutaj do gniazda X. O tym będzie mowa już w praktyce, myślę, albo w odcinku, w którym będziemy sobie przeglądać tę instrukcję obsługi. Aha, no jest jeszcze tutaj taki groźny czerwony przycisk, który wydaje się być wyłącznikiem, ale to wcale nie jest wyłącznik. Tak jak widzieliśmy, wyłącznik znajduje się tutaj. Natomiast to jest po prostu przycisk odcinania tak zwanej składowej stałej. W tej chwili rejestruje ten oscylograf przebieg łącznie ze składową stałą. W tej chwili składowa stała byłaby odcięta. Myślę, że to też przy jakichś pomiarach tym oscyloskopem wykorzystamy. No a ponieważ dzisiaj mówimy o tym radzieckim oscyloskopie z 91 roku, to postawiłem tutaj jeszcze na stole ten mój stary polski oscyloskop, chyba z początku lat 70. Mini 4. On jest sprawny i nawet czasem tutaj na kanale się pojawia. Postaram się zdobyć też troszeczkę nowszy model Mini 5, no już bardziej, jeżeli chodzi o tą regulację, bardziej podobny do tego oscyloskopu. Natomiast jeżeli chodzi o te radzieckie oscyloskopy, to na przykład postaram się zdobyć też starsze modele tych oscyloskopów, również z fabryki w Saratowie, które miały regulację tutaj nie przy pomocy takich przycisków, tylko przy pomocy pokręteł, tak jak tutaj przy tym Mini 4. Myślę, że to są fajne, ciekawe instrumenty pomiarowe, przydadzą się tutaj na kanale, a są też ciekawymi dodatkami do kolekcji. Aha, i pokażę Wam też niedługo, dostałem od Stefana taki wielki amerykański oscyloskop, który
chyba służył w warsztatach samochodowych do diagnozy układów zapłonowych. On jest ogromny, ja go teraz tutaj nie przynosiłem, ale podłączyłem go ostatnio z ciekawości i przynajmniej coś wyświetliło się na ekranie, w jaki sposób przeprowadzało się regulacje na nim. Tego jeszcze nie wiem, muszę znaleźć jakąś instrukcję obsługi. Nawiasem mówiąc, w odcinku, jak będziemy oglądać tę instrukcję obsługi, to postaram się tutaj fragmenty przetłumaczyć i zamieścić to wszystko też w pliku PDF. Na razie, jeżeli chcecie, mogę zeskanować tę radziecką czy rosyjskojęzyczną krótką instrukcję takiego szybkiego uruchomienia tego oscyloskopu. Mogę nawet przetłumaczyć ją na język polski, albo nawet można to sobie już automatycznie wtedy przetłumaczyć i udostępnię to też w opisie tego nagrania. Także bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Ja się cieszę, że ten oscyloskop OML3M jest sprawny. Po rosyjsku oscylograf. Ciekawostka jest taka, że Mini 4 w instrukcji obsługi, pewnie też na opakowaniu jak był sprzedawany, również nazywany jest oscylografem katodowym. Pewnie jakaś taka rusycyzm czy rosyjskojęzyczna naleciałość z czasów, kiedy ten oscyloskop był produkowany. Nazwa oscylograf nawet całkiem fajna, chociaż kojarzy się oczywiście z takimi urządzeniami, które drukują jeszcze poza ekranem, drukują jeszcze wskazania. Także w sumie mamy tutaj na stole dwa oscylografy, a tak naprawdę po polsku oscyloskopy i obydwa są sprawne i na pewno ten będziemy w kolejnych odcinkach do różnych eksperymentów, testów wykorzystywać. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że jak ktoś gdzieś zdobył taki oscyloskop radziecki i nie bardzo wiedział, jak go włączyć, to mam nadzieję, że ten odcinek będzie też potrzebny, chociaż w sumie filmów o tych oscyloskopach w internecie jest dosyć sporo.